mu na potem. Z tyłu mamy moją mamę. Spotkano przez przypadek. Ogólnie dosuszyłem samochód, pojechałem przejechać się wysuszyć samochód, po prostu zawracałem. Coś strzeliło, coś nie wytrzymało, prawdopodobnie to śrubę odwało. Tak ja stawiam. Dobra, pokażę wam co zaszło. O proszę. Więc zaszła taka sytuacja, że 3 śruby, które są mocowane od wału do łącznika wału, się po prostu zerwały w jakiś magiczny sposób. Przy czym wał wyrzuciło w ogóle do góry. Już wyciągnąłem, ale jest krzywe bardzo. No i narobiło to trochę ambarasu, nie? Ale generalnie wystarczy wymienić łącznik, dać nowe śruby i powinno to wszystko działać. No i wyprostować cięgno. I poduszeczka też tu została niestety. Tak wygląda cięgno. Ono powinno być tutaj na pewno w linii prostej. Tu powinno się zakrzywiać jak się zakrzywia, ale od tu powinna być linia prosta. Oberwało wałem. No a tu są śruby, które w jakiś sposób, nie wiem do końca, po prostu tu jedna jest urwana, drugą już jakoś się rozkręciła. Generalnie już jakiś czas coś cykało pod samochodem, ale byłem pewny, że to podpora wału jest do wymiany. A jednak podpora jest ok. Tadam. I już prościutkie. Teraz na szybko przedstawię wam odkrycie. No bo pytanie, dlaczego urwało śruby z wału, nie? No zazwyczaj to się nie zdarza, przynajmniej mi się nie zdarzało. No i rozwiązanie jest proste. 3 śruby, które idą od skrzyni biegów, to śruby 12. I wchodzą tu idealnie i pięknie pasują, tak? Za to 3 śruby, które idą od wału, oryginalnego wału od DS-a, też wchodzą w te same otwory, no i coś tu jest nie tak. Dlatego od takiego od takiego luzu prawdopodobnie cały czas waliło, nie? Niby 140 koni, nie jakoś dużo, ale wystarczyło, żeby rozwalić te śruby, ściąć. Żeby to naprawić, byłem u tokarza i tokarz mi wrzucił 3 małe tulejki w tą gumę. I teraz tu jest sztywno i tu jest sztywno. I dopiero teraz można to montować. City, D-Town, I'm reppin', and y'all niggas ain't eatin'. I swear your whole team fastin'. Bitch, you taking shots? Stop acting like Ray Allen, cause I just called her shots. I swear a nigga should be reffin'. I say, check 1, low 1 like 2, 3 blunts in a motherfucking cigarella. Are you tryna pay tuition? Then you better shake your ass like a motherfucking bowl of jello. Rocket team nigga, how much can a rich nigga say? I can let him talk, but if we get down to the bitch, she gon' ugly like Flavor Flav. And she said, retro, why you do me like that? Why you only let me smoke a roach? Bitch, you don't smoke, I hope you don't choke. I really just like the way you roll. Fuck that, waves up to my days up. Got a coupe, no roof, just me, bad bitches in it. Oh, they let me out of zoo. I'm about to go ape shit, then no monkey been it. Fresh, I'm stuntin', that shit I'm smoking this loud. Rock the team in this motherfucker, yo bitch wanna be down. Look at me now, I do the shit for my time. But if I come to your city, we gon' have to shut the shit down. I shut shit down, I'm about to shut shit down. Rock the team in this motherfucker. No i co się stało? Jak na uderzenie jakie zaszło, to całkiem małe straty są. Tak naprawdę wymiana kierunku, tego czegoś, co tutaj, nie wiem jak to się nazywa nawet. Zderzaszek to tylko pomaluje, bo on już wiele takich przyczyn miał, bo zderzak jest gruza. No element nawet się nie uszkodził, polecam, dobra jakość, wygina się, jest plastyczna. Jaki sport? Taki sport, No tak, nie sport. kompaktowy. No chyba. Zawsze chciałem mieć rekina. Młota. Chicago 10s that I'm ballin' in, then I skirm out. Motown to the down south. My bitch got more class than you. You in the hallway with them dropouts, but I'm fresh. I'm stuntin', that shit I'm smoking this loud. Rock the team in this motherfucker, yo bitch wanna be down. Look at me now, I do the shit for my time.
shit down. This rocket team in this motherfucker, we blowing on that line. I shut shit down, I'm about to shut shit down. Don't make me come to your city, I'm gon' have to shut the shit down. Mam to! Od przodu to nawet na aparacie nie wygląda w ogóle źle. O, tak już wygląda gorzej. Najgorzej jest to, że tu się wgięło, a resztę tu się i tak było do wymiany już przy poprzednim uderzeniu. Słuchaj, bo tu czerwony zderzak z gruza wystaje, a nie to belka. Tak, Weź, belka też jest. naciągnąłbyś trochę. Auto do naprawy. Pełna kwota za ten lakier. Ile kosztował lakier, Cytryn? 90 parę złotych. Jak to opublikujemy i będzie to dobrze wyglądać, to wszyscy będą malować farbą do metalu, do płotów. Ciekawe jak z trwałością będzie. Gwarancja do 6 lat jest. Poznajecie to Audi? Tak, idziemy do sąsiada, ponieważ dał mi info, że mogę zrobić materiał o Warszawie z ich kolekcji. Raczej sąsiad wiele nie wie o tym samochodzie, on mało wie o samochodach, ale poobejrzymy sobie Warszawkę z każdej strony, przejedziemy się, zobaczymy jak to jest, bo ja serio nie jeździłem nią. A duża Landera polska. Piesek nie. Shit! Siema! No więc jest sąsiad. Mój sąsiad. Tak, to ja. Do czego idziemy? Do samochodu. Do samochodu. Właśnie to przeciwieństwo tego, co wczoraj robiłem, czyli tu się nie dowiemy od sąsiada żadnej ciekawostki o tym aucie, bo nic o nim nie wie. Ale go obejrzymy. Ale to jest wielkie. Nic nie widać. Tak? Jak to? No widoczność w środku jest tragiczna. Tragiczna. To zobaczymy. No dobra, no to jedziemy. Dobra, jedzie się. No kanapa jak w Amerykańcu jakimś. Trzyosobowa. Tak, się nie przesuwa. Nie jest to wygodne dla dużych ludzi. Osobiście uważam, że ty byś miał duży problem, Z tyłu też nie, żeby to prowadzić. No i tak, tu mamy Warszawa. Ty to jest zegarek? Tak, taki malutki, dyskretny zegareczek. Mały, dyskretny zegareczek, 140. O, taki mały, taki mały. Ile na liczniku? 140? Całe 140. To chyba bardzo optymistyczne. Tak, bo to ma tylko 3 biegi. No. Ale bardzo tak, kurczę, powiem ci, po amerykańsku to troszkę jest. Kanapa trzyosobowa, tutaj biegi tej przy kierownicy. Można zapomnieć, że to polski produkt. No, ale jak się tym jedzie, to już czuć, że to polski produkt.
przodu, bo tu jest mało miejsca do nagrywania. Wiesz? Czy się z tyłu chcesz? No, daj, zatrzymaj się na chwilkę. Panie, wieś mnie. Ale metaliczne dźwięki. No tak, skrzytać, skrzypieć, A, to tak było. tak, to jest naturalne. Ciężko się operuje taką skrzynią? Kwestia przyzwyczajenia. Aha, ale 3 biegi. Jezu, to VMAX, znaczy to pewnie nie wieści. Nie no, 40, ostatni bieg. No i tak z 60 może pojedziemy, nie? Im wolniej jedziesz, tym dłużej cię widzą. Pamiętaj, co? Dobra, jak to wygląda reszta wnętrza? Jak się odpala żerando? Bo widzę, że tu jest... No, nie wciska się, nie obraca, nie ma żadnego przycisku. Tutaj jakieś 2 kabelki. A, proste żerandy, ty. Cześć, lampka się świeci. Ja to jestem. Zadaję zagadkę. Prowadzi się jako tako, jak jest w dobrym stanie. Pokazuje, że jedziemy już 60 na godzinę, co jest absolutnym kłamstwem. Z przodu za kierownicą niewygodnie w chuj. Gdybym chciał inaczej wciskać gaz, to już napierdalam nogą w kierownicę, a przesunąć się w ogóle nie da. Generalnie podobno w tym samochodzie VMAX jest do momentu, gdy się zaczyna trząść. Tak? A co tu jest w ogóle za silnik? Pewnie nie wiesz. Nie mam żadnego pojęcia, jakieś stare warszawskie coś. Jakieś stare warszawskie coś. To jest właśnie mój sąsiad. Kurczę. Korbka działa. A i tu jest wspomaganie jeszcze gorsze niż w Golfie. To się nie ma. Czy nie ma? A doły i garby to jak Polones. Tapczan. Tak, łyka jak pelikan. Szkoda, że jeszcze do Polonesa sprzedałeś, to byśmy zrobili wyścigi podobne. Spieszała dla podobnych. Wszystko na wkręty, śrubki, wszystko na wierzchu. Klameczka otwiera się tak. Jaki to ma wydeszek? W ogóle jaka klasa. Ja bym powiedział, że to grill jest jakiegoś Cadillaca normalnie. A tu FSO. Dać tu odpowiednio niską felgę, odpowiednią glebę i ja bym powiedział, że to chuja ni chuja, chuja ni chuja, chuja ni chuja, chuja ni chuja. Ale w taki sposób to by stary Amerykanie z tego wyszedł, naprawdę. Przecież to ma linię taką. No, rozknij maskę. Czerwone? No i jak się otwiera maskę? Ta czerwona wajcha wygląda trochę. To jest ręczny. A, to jest ręczny? Tak. Czerwona wajcha to ręczny. Nie, no musi być gdzieś nocowy. Gdzie jest od pasażera? A tu jest! Rozumiecie, otwieranie maski od strony pasażera. Ale liftuje się tak. Damn, Jezu, jak z fabryki. A po co to taki wielki akumulator? Do czego tutaj prądu jest niby potrzebny? Ale chłodzone cieczą w tamtych latach, stary. Nie powietrzem. Co, coś trzeba specjalnego umyć? Ona jest na takich zawiasach, że A. się podnosi cała do góry, dopiero potem się zaczyna otwierać. A. Jest. Okej, tak wygląda bagażnik. Takie tam daily. Dobra, jadziem. Siak. Więc tak, tu macie zapalniczkę schowaną, nawet nie ma żadnego oznaczenia, nic. Dziwne. A tu pociągasz, jest stanie albo inaczej tempomat.
Jedzie sam. No jedzie. Wam powoli to auto. Wiedziałeś w ogóle, że tak się włącza wycieraczki? Nie, siedzę w tym samochodzie pierwszy raz. Co ty gadasz? Jedziesz pierwszy raz tym autem? Tak. No zobaczcie, jak się włącza wycieraczki. Nie tak. Widzieliście? Widzieliście? Dowód jest. Tak. O, tu się zagapiłem. Trzeba to wsadzić i fokus. Cia. A później możesz sobie papieroskę wstrzepać, bądź gibonka. O, i jedziesz dalej. Dobra, end of a journey. Hamowanie jeszcze, co? No dawaj. Uwaga, rozpędzamy się. Puszczam fajkama za 40 pokazuje. A. Uwaga. Hamowanie! Tam, nie jest tak źle. Dobra sąsiedzie, dziękuję za podróż w czasie. Tak. I miłej pracy życzę. Pracy. Fajna praca. Siema. Idziemy toczyć bekę. A tu się operacja dopiero rozpoczyna? Otwierałem na początku 15 minut, kurwa, jebaną pastę. Bo zajebali ją. Paręnastoma warstwami streczu, taśmą, karton, taśma, karton, taśma. To było nóż wziąć. Faktycznie jaka gruba. Zobaczmy co się tu dzieje. Co tam strym? Cześć. Jakieś problemy? A może ręcznie próbuj? Próbowałem. Jedną przyduszka mniej. Oraz kolejny. Pamiętajcie zawsze. Jedna śruba się spierdoli. To jest zasada. Niezależnie co byście robili. Mamy kolejne 2 przyduszki do urwania. Druga! Do 3 razy sztuka, nie? Mówi się do 3 razy sztuka. Tym panom już podziękujemy dziś. No i zaraz będzie trzecia. 3? 3 czy nie 3? 3 czy nie 3? Chyba w środku się opierdalać. W ogóle już wygięła nie trochę. Tak, już po niej. Nie wyjmiesz. Widzisz? Letki banan się zrobił. Ona się pewnie, wiesz, Ona tutaj się po w całości. Ona się w środku jeszcze. No, teraz to musisz ją złamać. Sąsiadku. Sorry. Sorry. No dobra, to dołączysz do dzisiaj do pozostałych. Sąsiad, mamy dla ciebie złą wiadomość i mamy złą wiadomość. Którą chcesz usłyszeć? To jedna nasadka się ukręciła, a druga jest w trakcie ukręcania. Już się wygięła palena. No co? Nie ukręciłem wcześniej do końca. God damn it, Tom! Co? Nie ukręciłem wcześniej do końca. You're a goddamn genius. That's the most outstanding answer I've ever heard. Jeszcze. Chcesz taką? No dobrze, no rozumiem. Dobra, ukręcaj, to nie wyjmie. Ale wyjmuj to, bo to jest moja nasadka z drugiej strony. Jadę jeszcze tam, zrobię raz. Dobra, no daj. Macie tego wariata. Dobra, say something. Na ziemię. Jedziemy. If I say that shit, then I mean it. She calls me, I screen it. I'm only fucking if it's convenient. You lie on pussy, that's weak shit. You pass pussy around, that's weak shit. But you ain't fancy, but this is weak shit. You cuff boys, that weak shit. Listen, I'm telling you, it's my world. I does what I wish to. If you're mad, well, too bad. Sounds like a personal issue. I walk in, they all stare like, who the fuck is this dude? This game is just rude. Don't get jujitsu. Tunnel visions, I get ahead. Stay solid, I never fled. My haters feel like I'm better dead, but I'm quite alive, getting better stare. With a better girl, with a better face, I'm in a better place, getting better head. I just wanna stay broke forever. Yeah, that's that shit no one ever said.
Mam dla niego felgi, może wtedy będę go filmował. Tak. No takiej ekipy to strach się bać. Sure don't get a bad chick, yeah, cool bro, we all get it. She wears a ring, came through without it. You really think she stays true? I doubt it. Cause I'm fucking your girlfriend and there's nothing you can do about it. If I ever said I fuck your bitch, just know I mean